Zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z Agnieszką Brytan-Jędrzejowską, właścicielem i dyrektorem zarządzającym Athena Research and Consulting. I będziemy dzisiaj mówiły o badaniach rynkowych. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że Agnieszka zdecydowała się zaszczycić mój program swoją osobą, dlatego że z mojej perspektywy badania rynkowe są bardzo ważne, aczkolwiek ja w swoim biznesie tych badań nie robiłam. I dlaczego mi się udało, jak nie robiłam badań i czy trzeba, Agniecha, je robić? No, powiedz Ty nam tutaj szybciutko, albo nie szybciutko, powiedz nam konkretnie. Tak, badania trzeba robić, badania warto robić i nawet bym powiedziała, badania należy robić, niezależnie od tego, z jakim biznesem tak naprawdę mamy do czynienia. Czy pracujemy w dużym biznesie, czy prowadzimy własną firmę, małe, średnie przedsiębiorstwo, te badania są niezbędne. Ale wiesz, istnieje opinia, że te badania są za drogie, nie na moją kieszeń. Ja też nie miałam tej świadomości, że mogę przyjść do Ciebie i zbadać rynek. Wiesz, jak otwierałam swój biznes depilacyjny, nową kategorię, to wiesz, badałam na swój sposób, robiłam rozeznanie rynku, natomiast nie miałam świadomości, że są takie firmy jak Twoja, która może mi świadczyć, wiesz, serwis z tego zakresu. Wiesz co, to jest tak, Iza, że istnieje, ja to powtarzam na wielu szkoleniach, wielu konferencjach, istnieje wiele mitów na temat badań rynku, na temat badań marketingowych. Jeden z nich dotyczy tego, że badania są tak naprawdę dla dużych firm i dla dużych budżetów. A nie są? A badania są tak naprawdę dla każdej firmy, dla każdego przedsiębiorcy i na każdą kieszeń. Ważne jest, żeby dopasować rodzaj badania, typ usługi, narzędzia, które są wykorzystywane w tym badaniu, do potrzeb, możliwości właśnie tego konkretnego biznesu czy konkretnego przedsiębiorcy, który do nas przychodzi ze swoim problemem. Agnieszka, czy w każdym biznesie należy robić badania? Czy istnieją takie kategorie, że możemy sobie to odpuścić? Ja bym powiedziała tak, nasze doświadczenie, ja ponad 15 lat zajmuję się badaniami rynku. No nie wyglądasz, widzisz, bardzo młodo. dziękuję. Ponad 15 lat zajmuję się badaniami rynku i też doradztwem strategicznym. To jest ważne, bo to jest łączenie tak naprawdę tej wiedzy z dwóch różnych obszarów. I moje doświadczenie podpowiada, że tak, że w każdej kategorii warto korzystać z badań i warto korzystać przede wszystkim z wiedzy, którą niosą te badania. Bo jedną rzeczą jest zrobić badania, a drugą rzeczą jest wyciągnąć z nich wartościowe treści, wartościowe informacje, które możesz bardzo fajnie przełożyć na swój biznes. I niezależnie od tego, jaką kategorią się zajmujesz, czy na jakim rynku funkcjonujesz, na jakim rynku działasz, te badania są bardzo pomocne. I teraz powiem jakby w czym one są pomocne, bo to jest chyba kluczowe w tym wszystkim. One tak naprawdę po pierwsze ułatwiają Ci podejmowanie Twoich decyzji biznesowych, podpowiadają Ci, zmniejszają ryzyko błędnych decyzji. Wszyscy podejmujemy jakieś decyzje w biznesie. Przykłady proszę mi tu podać. Zobacz, Ty prowadzisz firmę, ja prowadzę firmę. Powiedziałaś, czy wszędzie są potrzebne badania. Ja nie badałam, ale tak naprawdę zastanówmy się, czy nie badałaś. Czy Ty nie badałaś, czy Ty nie gromadziłaś wiedzy na temat rynku, na którym działasz. No. Wszyscy gromadzimy tą wiedzę. Chcemy dowiedzieć się, jak wchodzimy w dany obszar, w dany rynek, czym on się zajmuje, czym on się charakteryzuje, czym rządzi się ten rynek, jakie kryteria wyznaczają nam gdzieś miejsce na tym rynku. No dobrze, a znasz taki przykład takiej małej firmy, która przyszła do Ciebie i Ty świadczyłaś swoje usługi i co zrobiłaś, jak zbadałaś? Opowiedz nam o tym, Aga. Ja myślę, że fajnym przykładem będzie takie małżeństwo, para, która przyszła do nas bodajże w ubiegłym roku. Ludzie, którzy mieli ogromną pasję związaną z podróżami. Ameryka Łacińska to był taki ich obszar, do którego zaczęli w którymś momencie swojego życia jeździć, tak po prostu dla siebie prywatnie. I w którymś momencie, ponieważ bywają, pomyśleli, dlaczego tego nie przełożyć na biznes. Świetny pomysł, z pasji do biznesu i świetnie, że coś takiego się w ich głowie zrodziło. Problem tylko polegał, czy trudność, wyzwanie polegało na tym, jak to zrobić i jak przełożyć to coś, co nas kręci, co nas fascynuje, na biznes. No i docelowo na pieniądze, wiadomo. I tak naprawdę to, z czym oni do nas się zwrócili, to z pytaniem bardzo podstawowym. Po pierwsze, czym charakteryzuje się ten rynek podróży, rynek turystyczny w Polsce? Jakie ludzie mają potrzeby? W jakim zakresie my jesteśmy w stanie wstrzelić się z tą naszą usługą i jak zbudować tak naprawdę tą usługę, żeby ona odpowiadała na ich potrzeby. To, co rzeczywiście zostało wypracowane, to pełen koncept właśnie tego biznesu, czyli tego, jaką ofertę mamy dostarczać na rynek, co mamy w nią wpakować, za ile mamy ją sprzedać,
ale też jak mamy o niej mówić, czyli co komunikować ale to jest, i do słuchaj, kogo to strasznie kierować. fajna opowieść, bo zawsze opowiadam dziewczynom oglądającym mnie, że to jest bardzo ważne, tak? I tu dajesz nam przykład, że to jest ważne. Ktoś przychodzi z konceptem, ale tak maca trochę ten koncept, nie wie tak naprawdę, czy ten klient to będzie ten klient. Ja sama wiem po sobie, że ja zakładałam, że moim klientem mojego biznesu będzie ktoś inny niż teraz jest. Nie powiem kto, bo byście się trochę uśmiali, no ale no co. Więc intuicja mi podpowiadała jedno. Ja nie zrobiłam tych badań. Ja się strasznie cieszę, Agnieszka, dlatego że my mówimy o tym, zróbcie badania, a często ludzie, tak jak Ty mówiłaś, nie mają zielonego pojęcia, jak te badania się przeprowadza, jak to dotknąć, gdzie pójść. No tutaj mamy żywą osobę, Agnieszkę, która prowadzi taki biznes i dokładnie świadczy takie usługi, więc ja się bardzo cieszę. Ale Ty jeszcze wspomniałaś o doradztwie strategicznym, bo badania to jest jedno i o tym też powiemy, to doradztwo. Co to jest i co Ty mi możesz zrobić, jak Ty mi możesz pomóc, świadcząc to doradztwo strategiczne? Dlatego, że badania tak naprawdę to jest pewien obszar, to jest zbieranie wiedzy z rynku, a potem to ładnie, zbieranie z różnych źródeł, później tak naprawdę zanalizowanie tej zebranej wiedzy. I to też trzeba umieć robić? I to też trzeba umiejętnie zrobić. I doradztwo strategiczne nie jest niczym innym jak przełożeniem tej wiedzy kompetentnie, właściwie, odpowiednio na Twoje dalsze działania. Jak masz działać, jak masz robić, jakie aktywności masz tak naprawdę podjąć, na kim masz się koncentrować, żeby rzeczywiście to wszystko wystrzeliło. Wiedza z badań nie wystarczy. Jeśli zrobimy badanie i schowamy je do szuflady, to tak naprawdę znaczy wartość jest znikoma z tego, umówmy no tak, się. Trzeba działać przede wartość wszystkim. jest znikoma. I teraz rzeczywiście trud polega na tym, żeby umiejętnie wyciągnąć z tego wnioski i żeby zaimplementować to do tej naszej takiej codziennej praktyki biznesowej. Z Twojego doświadczenia, powiedz mi, czyli to jest to Twoje doradztwo, ale z Twojego doświadczenia wynika, że gdzie najwięcej startupów, młodych firm popełnia błędy? Nie badając, czy źle badając? Na własną rękę, nie badając. Nie badając, zdecydowanie nie badając, ale ja bym powiedziała tak, to jest wynik braku wiedzy i braku świadomości. Po pierwsze, że taką wiedzę można znaleźć, po drugie, skąd tą wiedzę czerpać, po trzecie, jak ją rzeczywiście obiektywnie zanalizować. I teraz, kiedy to robi zewnętrzna agencja, to po pierwsze dane analizuje obiektywnie, no bo nie jest zaangażowana bezpośrednio w ten biznes. Po drugie, łatwiej nam uzyskać informacje, których nie przekaże Ci bezpośrednio Twój Macie umiejętności, mamy narzędzia, mamy metody, mamy umiejętności, jesteśmy też z zewnątrz po prostu i pytamy o jakąś firmę, jakąś jedną z rynku. Oczywiście tą konkretną X, ale nie jesteśmy w nią zaangażowani. Agnieszka, ważne pytanie. Ile to kosztuje, dlaczego tak dużo? No dobrze, to jest właśnie to, co powiedziałam o tych mitach. Jeden z mitów, że badania są dla dużych biznesów i dla dużych budżetów. Te takie pierwsze badania, najczęściej prowadzone gdzieś dla startupów, to jest kilkaset złotych. To są naprawdę takie bardzo podstawowe rzeczy. Często to jest doradztwo po prostu. To jest skonfrontowanie, bardzo ważne jest skonfrontowanie swojego pomysłu na biznes z kimś, kto się zna na rynku, zadać parę pytań, dokładnie zobaczyć, że... I naprowadzić Cię tak naprawdę. Tak, zgadzam się. Oczywiście badania, nie chcę powiedzieć, że badania kosztują kilkaset złotych, w ogóle nie chcę o tym w ten sposób myśleć. To jest naprawdę każdorazowo projektu, tak? Dostosowane do projektu, ale tak jak mówię, firmy duże mają dużo większe potrzeby. I budżety, świadomość. Budżety, świadomość, ale też pamiętajmy, kiedy chcesz otworzyć kawiarnię na Żoliborzu, ważna jest dla Ciebie ta konkretna lokalizacja. Ograniczasz swoje terytorium działania, a zatem zbierasz wiedzę z tego konkretnego rynku. A zatem to, co potrzebujesz uzyskać, jest po prostu tańsze. Agnieszka, mam do Ciebie jeszcze takie ostatnie jedno pytanie. Czy badać biznes tylko na etapie wchodzenia, czyli tego startupu, czy jak ja już mam taki, rozwinięty biznes, czy ja też potrzebuję, żeby badać pewne aspekty mojego biznesu i czy to jest sens? I co? Zdecydowanie tak, dlatego że z badań korzystają firmy na różnych etapach rozwoju i na różnych etapach swojej działalności tak naprawdę, czyli prowadzimy badania w momencie, kiedy wchodzimy na rynek, bo potrzebujemy trochę inny rodzaj wiedzy, w momencie, kiedy funkcjonujemy na tym rynku i bardzo często w momencie, kiedy dochodzimy do pewnej ściany i nie wiemy, co dalej. Albo konkurencję chcemy zbadać. Albo konkurencję chcemy zbadać, oczywiście różne elementy, ale są takie 3 etapy. Wejście na rynek, ten biznes się już rozwija, trwa, ale też moment, kiedy myślimy o nowych produktach, kiedy chcemy coś wprowadzić nowego, rozszerzać, rozwijać biznes, to jest kolejny moment, kiedy również warto poznać rynek. Po prostu badania trzeba robić. Albo można zrobić to we własnym zakresie, ale ja bym polecała zgłosić się do firm, które się tym zajmują, bo wiedza, którą Ty masz, jest ogromna i rzeczywiście mnie to przekonuje, że
jak się zgłasza do Ciebie startup, to Ty potrafisz pytaniami naprowadzić go na pewne odpowiedzi, tak? Nawet nie dając gotowca, nawet nie robiąc tych badań, pozwalasz ułożyć sobie w głowie, czy ten koncept ma rację bytu, tak? Jakie pytania powinieneś sobie zadać, co powinieneś zbadać, kto jest Twoim klientem, jaki jest Twój rynek, czy Twój rynek jest perspektywiczny. Dziękuję, ale to nie wszystko, bo Agnieszka jeszcze tu zatrzymuje i za chwilę zrobimy cut, ponieważ za długie to będzie i będziemy mówili o rodzajach badań. Do zobaczenia. Do zobaczenia.